Siemano. Opowiem Wam dzisiaj o tym, jak upgrade'owałem swój sprzęt, czego używam w 2023 roku i dlaczego to wygląda teraz tak dobrze. Zapraszam na odcinek. Rynek zalewa nas nowościami, nowinkami a propos sprzętu filmowego. I teraz po takim moim doświadczeniu podzielę się z Wami to, czego ja obecnie używam, co sprawdza się naprawdę dobrze, a uwierzcie mi, będąc na planach filmowych, tych mniejszych i większych, mam pewne porównanie i pewne takie doświadczenie, które z chęcią się z Wami podzielę, żebyście Wy, wybierając swój sprzęt, mogli wybrać go odpowiednio do Waszych projektów. No i teraz sobie zacznijmy od tego, że puszką, sercem tego całego tutaj sprzętu jest Blackmagic Pocket 6K Pro. Ale zacznijmy sobie od takich rzeczy, które są dla mnie nowe i które przetestowałem na planach filmowych i które wiem, że naprawdę sprawdzają się świetnie. A mianowicie zacznijmy sobie tutaj od takiej energii tego całego tutaj sprzętu, które zasila to wszystko, od baterii od SmallRiga 99 Wh. I bardzo cieszę się, że stałem się posiadaczem tej baterii, bo naprawdę to dużo mi tutaj ułatwiło i przede wszystkim zdjęło kolejnej jakby wagi, bo do tej pory ja korzystałem z dużego V-Locka, to było chyba 120, ale ja ją kupiłem kilka lat temu i to, jak kiedyś konstruowano baterię, a jak robię to teraz, jest diametralna różnica, bo ta bateria względem tamtej jest połowę mniejsza, a ma niewiele mniejszą moc. Jeśli chodzi o moc, jest to 99 Wh. I wybrałem tą baterię z tego względu, gdyż jak wiecie, ja bardzo dużo podróżuję i pracuję, więc zabieranie baterii zawsze było jakieś takie problematyczne, bo po prostu prawo lotnicze nie pozwala na to, aby zabierać ze sobą bez odpowiednich kwitów baterii powyżej 100 Wh. Dlatego zdecydowałem się przy wyborze baterii na 99, bo wtedy wiem, że mogę ją spokojnie zapakować do plecaka, do luku bagażowego i po prostu z nią bezpiecznie lecieć. I zarówno czuję się wtedy ja bezpiecznie za to, że mam baterię i będę mógł realizować projekt, jak i wiem, że reszcie pasażerów nic się nie stanie. A tak więc był to jeden, myślę, że z ważniejszych czynników, dlaczego wybrałem taki rozmiar. Przeświadczenie mamy takie, że Pocket jest bardzo prądochłonny, ale to tylko na tych bateriach oryginalnych, które ma tam w swoim body. Jeśli na przykład chodzi o podpięcie pod tego typu baterię, to totalnie wytrzymuje to, myślę, że z pół dnia tak na spokojnie. Ja oprócz tego podłączam jeszcze do tego tutaj, możecie potem Wam też opowiem o silniku tutaj do Zooma. To, co jeszcze jest fajne w tej baterii, to to, że ta bateria posiada kilka różnych wejść. Jest na przykład wejście USB-A, USB-C, ma również wejście 8V, jak i 12. No i oczywiście D-tapowe, które możemy sobie tutaj zasilać kamerę. Po kilkunastu projektach zrealizowanych na tej baterii, z czystym sumieniem mogę Wam powiedzieć, że kawał dobrej roboty, bo ta bateria naprawdę nie dość, że trzyma swoje napięcie, nie dość, że jest wytrzymała, że dobrze wygląda, to jeszcze jest bardzo czytelna i do tego ma jeszcze wbudowany wyświetlacz, przez co ja na bieżąco widzę wszystko, jakie są dane napięcia w danym tutaj wyjściu. Więc szczerze Wam polecam tą baterię. Myślę, że pod taki zestaw pocketowy super. Myślę, że na przykład pod Alexowy zestaw ta moc mogłaby być za mała, ale wiem, że są 2 razy chyba większe mocowo, ale przy moim Pocketie to jest pół dnia spokojnej pracy, a do tego ta bateria się bardzo szybko ładuje. I na przykład ostatnio robiliśmy kampanię modową i ja od rana do przerwy obiadowej pracowałem non-stop, w ogóle nie padło, wszystko jeszcze był zapas ogromny. To w czasie przerwy ja podłączyłem baterię do ładowania i w ciągu niecałej godziny ona mi się naładowała do 100% i mogłem kontynuować sobie zdjęcia. Więc SmallRig, super robota. Kolejne bardzo ważne urządzenie, bez którego nie wyobrażam sobie obecnie planu zdjęciowego, bo wykorzystuję to zarówno na gimbalu, jak i na sytuacji statywowej, jest to monitor podglądowy od Portkey LH7P. I ja po kilku planach, ja po prostu pokochałem ten monitor. Uwierzcie mi, naprawdę nie wyobrażam sobie pracy bez niego na planie. Choć pierwsze moje wrażenie, kiedy otworzyłem opakowanie, to sami zobaczycie. Przychodzi to do nas w takim opakowaniu, no i szczerze to opakowanie nie jest jakichś najwyższych lotów, bo ono jest, ten plastik tutaj jest taki mega średni, to jest takie dobre powiedzenie. No, kiedy otworzyłem to pierwszy raz, to trochę się przestraszyłem, że będzie to średni monitor. Ale potem odpaliłem, podłączyłem, zobaczyłem jak to wygląda, jak to się zachowuje, co ja mogę z tego zrobić i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Bo przede wszystkim, i to dlaczego ja wybrałem akurat ten monitor, to to, że on współpracuje sobie z Blackmagiciem. Bo na przykład ja, kiedy na przykład zobaczcie, mam tutaj mały prześwit bateryjny i nie zawsze mogę zmienić sobie ustawienia, to wtedy one łączą się Bluetoothem i ja z pozycji monitora mogę zmieniać wszelkie ustawienia kamery.
typu balans bieli, jakość, klatkarz, sektor, wszystkie podstawowe funkcje, na których nam najbardziej zależy. I na przykład wtedy, kiedy mam tutaj właśnie mniejszy prześwit między, że na przykład nie dam rady tam palca wsadzić czy odchylić ekranu, no to bardzo mocno mnie tutaj supportuje. No i przede wszystkim to, że ja sobie tutaj wgrywam luty i jakby nie jest to nic jakiegoś odkrywczego, bo w sumie każdy monitor podglądowy teraz ma wgrywanie lutów i ja tylko tutaj mogę na pewno grać luty 3D. I ja kilku lutów miałem i jakby sprawdza się to, ale przede wszystkim dlaczego wygrywa dla mnie ten monitor, to jego rozmiar, bo to jest 7-calowy monitor, oraz jego jasność, bo on ma 1000 nitów. Przy świetle dziennym, jakich miałem zdjęcia, naprawdę nie miałem sytuacji, że ja czegoś nie widziałem. I teraz tak, monitor w Blackmagicu jest bardzo dobry. Ja równie porównywałbym go tutaj ze sobą pod względem takiej jasności i takiej klarowności obrazka, ale na przykład kiedy dokupiłem sobie właśnie tutaj baterię, gdzie straciłem ten prześwit na przykład na pracy z gimbalu i to z pracy na gimbalu mi już dawno uwierało to, że niestety ten ekran na dole nie zawsze zdawał egzamin, to znam, że trzeba w końcu coś dodać, zmienić i sobie upgrade'ować ten sprzęt i naprawdę uwierzcie mi, na pracy z gimbalem ten monitor jest świetny. Ma on wejścia jedno HDMI in i jedno HDMI out. Ma on tam wejście USB-A, żeby po prostu sobie wgrywać luty, więc to nie jest jakieś super świeże, jeśli chodzi o typu A, bo wolałbym, żeby to było typu C, ale no i co ja mogę na tym etapie? Ale przede wszystkim dlaczego on mnie urzekł, to przez swoją wielkość monitora, czyli 7-calowy oraz tą jasność, że ja będąc na zdjęciach na zewnątrz nie obawiam się, że czegoś nie będę widział. Z takich technicznych parametrów, które mogą Was interesować, to jego waga to jest 235 gram oczywiście, bez baterii, można nim bezprzewodowo sterować kamerą. Ma on również wbudowane kilkanaście squeezów pod obiektywy anamorficzne, więc na przykład jak oglądaliście mój ostatni filmik z Duszkiem, który nagrywaliśmy, to ja również z niego tam skorzystałem przy obiektywie 150 mm Sirui, przy squeezie 1.6, to idealnie pokazywała mi po prostu, jak mam kadrować i jak będzie wyglądał finalny obrazek. Tak więc również jest to urządzenie, które ja bardzo polubiłem, bez którego się totalnie nie ruszę, mam go w swojej walizce i to są takie moje dwa must-have, jeśli chodzi o moją taką podstawową walizkę, czyli monitor i bateria, po prostu one są ze mną od czasu, kiedy ja się w nie zaopatrzyłem, bo po prostu mega ułatwiają mi pracę. Kolejną rzeczą, którą bardzo polubiłem i na której lubię pracować, jest to właśnie silnik od SmallRiga wraz z tym uchwytem. Ja trochę już o tym opowiadałem przy recenzji obiektywu Laowa, gdzie naprawdę ten sprzęt mi tutaj bardzo pomógł. Ja go stosuję bardziej tutaj do transfokacji, bo jak wiecie, obiektyw Laowy ma parafokalność, więc mi się tutaj dużo bardziej sprawuje pod względem właśnie zoomu. To jest mega fajny taki sprzęt pod względem takiej ułatwiania pracy. Ja jeszcze nie korzystałem tylko z niego pod względem takiego na przykład ostrzenia, kiedy mam to pod palcem. Wydaje mi się, że to już będzie zbyt skomplikowane i zbyt dużo będzie się działo, ale po takich kilkunastu planach, które ja zrealizowałem na tym sprzęcie, z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że to jest naprawdę fajny sprzęt. Trochę żałuję, że tak późno go kupiłem, ale wcześniej też nie miałem takiego obiektywu, który by się po prostu do tego nadawał, ale kiedy go otrzymałem, od razu dokupiłem sobie ten sprzęcik po prostu, żeby ułatwić sobie pracę i żeby ten sprzęt stał się jeszcze taki bardziej profesjonalny i bardziej funkcjonalny, że wiem, że w razie czego, kiedy na przykład będę miał jakąś sytuację i będę musiał na przykład ostrzyć zdalnie, bo na przykład statyw będzie w jakiejś takiej pozycji, że na przykład nie da się tam na przykład wsadzić ręki, to wiem, że bezprzewodowo mogę sobie wtedy tutaj wyostrzyć czy wyzoomować. To jest fajne pod takim względem posiadania sprzętu i być w gotowości do ewentualnych działań. I jak widzicie, mam tutaj też założonego Laowa Ranger, właśnie to jest 2875. Ja bardzo polubiłem ten obiektyw, ale jest prześliczny i zapraszam Was do recenzji tego obiektywu, który stworzyłem niedawno, bo naprawdę szczerze go polecam. To jest naprawdę kawał dobrego obiektywu, ale nie będę się na niego tematu tutaj rozwodził, bo macie na niego inny film. Jeśli chodzi o filtrację, mam tutaj rozmiar obiektywu 77 mm i po prostu pasuje mi na to moje kompendium od Tilty i jakby to jest naprawdę kawał dobrego sprzętu. Ja lubię z tym pracować, ja znam już, wiem jak to się może zachowywać, znam jego wady i zalety. I na przykład z ostatniego filmu, który robiłem o filtrach Nisi, które są dla mnie genialne, które naprawdę robią kawał dobrej roboty, na przykład one przybijają totalnie tutaj Tiltę, która przy dociśnięciu do końca filtra pod względem właśnie gradacji jej, no to tam zostaje taki pasek, który jest po prostu nie do zaakceptowania i jest po prostu, nie zniszczy cały obrazek, tak na przykład Nisi tego nie miało, ale to sprawdza się, po prostu też mogę sobie tutaj założyć Francuza, który po prostu będzie mnie chronił przed słońcem i niechcianymi flarami. Także to, co już było ciekawsze i to, co mogło Was bardziej interesować, to myślę, że już mamy za sobą. Jeśli chodzi o takie teraz mniejsze rzeczy, korzystam z klatki Tilty i to już mam ją od dłuższego czasu i ona naprawdę sprawdza się świetnie, ma dużo fajnych gwintów, gdzie możemy sobie dużo rzeczy podpiąć, ma wbudowane właśnie też miejsce na dysk od Samsunga i tak samo jest z Spaceblade'em, też jest również tutaj tiltowy i tutaj wszystko się ze sobą
ładnie działa, bo zależało mi na szufladzie na klatkę tilter, po prostu ją wsuwam i działa to po prostu dużo szybciej. I chodzi mi tutaj głównie o zmianę między pracą na gimbalu, a na przykład statywową, bo jest to po prostu ta sama szuflada, która idealnie wsuwa się w obydwa sprzęty. Do baseplate'a mam podpięte rurki, po prostu, żeby zamocować sobie tutaj saporcik od Small Riga, żeby po prostu ten obiektyw nam mi tutaj nie opadał, bo nie chcę, żeby opierało się tylko na bagnecie. I jeszcze chyba z takich rzeczy, które mogły Was interesować, to jeszcze mocowanie na baterię V-Lock również od Small Riga, więc jest taki zestaw podzielony między Small Rigiem a tiltą. Tak obecnie wygląda mój sprzęt, tak na takim pracuję i z którego jestem szczerze mówiąc mega dumny, bo musicie przyznać, wygląda to dobrze, super to mieć, fajnie na tym pracować, bo ten sprzęt naprawdę się sprawdza. Na szczęście nigdy mnie nie zawiódł. Z czystym sumieniem mogę polecić Wam każdy element, każdą śrubkę tego zestawu, bo po prostu to działa. A tak jak ja Wam zawsze powtarzam, mieć sprzęt, który po prostu Was nie zawodzi i na który możecie liczyć, to jest naprawdę chyba jedna z najważniejszych rzeczy, jaką możecie mieć na planie. Tyle w dzisiejszym odcinku, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć.